piątka. Dobry pies. Dzień dobry. Dziś chciałbym wam opowiedzieć historię, jaka mnie spotkała w sumie 2 tygodnie temu na Japfeście w Tomaszowie i na Krzywej. Nie robiłem z tego stricte jakiegoś vloga. Będąc na festiwalu nie nagrywałem filmików, a raczej mam tylko same onboardy i jakieś przypadkowe nagrania z tego, co się tam działo, ponieważ ten weekend chciałem w pełni spędzić ze znajomymi, z przyjaciółmi, z ludźmi, których dopiero co poznawałem i nie miałem kompletnie głowy tego, żeby cokolwiek więcej nagrywać. Tak więc zapraszam was na seans. Robert, to jest dla chętnych, nie? Tak, no. Czemu nie? No po co jakiś... Dlatego kazałem pance, nie pakujemy się, bo jeszcze nie robię Gdzie mam klucz od auta tu? Jeszcze raz dziękujemy za udział tym, którzy dotrwali do samego końca. No i co, wygra? Nie wiem! Kurde, żeby nie odkleił dziada, nie? Znaczy oczywiście, że odleję na pierwszym zakręcie. Tak. Jak będzie zegar doliczy 5, 4, 3, 2, 1, zapali się zielona lampka i wtedy jedziesz, chyba że stoję u Ciebie przed maską, to nie ruszasz, dobra? Tak, tak.
Matej Janka w zespole belgijskim i jest teraz w tamtejszym pucharze, który to już jest prawdziwe ściganie, jest 54 samochody, 55 raz na torze. Są to tory typu Zolder, typu Spa, Francorchamps i zupełnie inny poziom, inny wymiar w ogóle rozrywki, bo się czuję jak w grze komputerowej, tylko na żywo. Są przepychanki, jest ściganie, jest agresja i no świetna zabawa. No o to chodzi, żeby właśnie z tego świata, można powiedzieć, wirtualnego przenosić doświadczenia na świat realistyczny, prawda? Aczkolwiek to jest ten bardzo ciekawy etap, o którym marzy wiele osób. Jak się udało z takich doświadczeń, nazwijmy to lokalnych, przenieść to na inaczej? Albo jak się udało z działań lokalnych przenieść to na działania globalne? No to ogólnie social media, był taki okres, kiedy jeździłem na tor i dużo nawet hondziarzy z własnego podwórka mówiło, że oszukuje na pojemności, że jeżdżę nie takim sprzętem, jak gdzieś tam opisuję. No to pomyślałem, że wystawię właśnie tą kawę na ladę, będę wszystkim pokazywał, będę transparentny, będę pokazywał zarówno sukces, jak i porażki, to co robię w garażu i tym samym dostaję informację, że inspiruję i pokazuję, że bez dużego budżetu, ale z determinacją, marzeniami można iść do przodu, krok po kroku i między innymi przez to się znalazłem w tym zespole, bo oprócz sukcesów to widzieli tą determinację, która jest gdzieś często za kulisami widoczna przez ludzi, którzy faktycznie w tym świecie już siedzą i wiedzą, ile to jest wyrzeczeń, ile poświęca jak na przykład wanie silnik, a za 2 tygodnie jestem znowu na torze, na silniku, który zużyłem w shopie z tego, co miałem pod ręką, bo nie miałem budżetu, ale miałem tylko pomysł, co zrobić, żeby pojechać tu na ten dajny zawód. A propos szopy, może opowiesz historię tego tłoka słynnego, wykręconego z innego auta. Tak, no to na torze Poznań. Na torze Poznań było tak, że miałem świeży silnik złożony, on miał 40 000 przebiegu, nie otwieram dołu, ale przez to, że był bardzo świeży silnik, był jeszcze nie dotarty, a Honda ma często spasowane silniki, to mi spuchły pierścienie na tyle, że mi pękł tłok i 2 tygodnie później była runda na Łodzi, a ja stałem przed wyborem, albo rezygnujemy i rezygnujemy m.in. ze spotkania Kickstera i Honda Pro Jasona, który z Ameryki specjalnie do Polski wtedy przyleciał. Mówię, nie odpuszczę, pierwszy raz w życiu rozbiorę dół silnika i spróbuję złożyć na tym, co mam. Ja, że miałem 2 silniki inne, rozłożone na części, to dobrałem jeden tłok z nich, złożyłem wszystko do kupy, odpaliłem, dotarłem, pojechałem na tor i do dnia dzisiejszego 2 lat ten silnik jeździ bezawaryjnie. Tylko Hondy tak potrafią. Nie tylko, to się nazywa determinacja, wiedza i chęć działania, tak bym to ujął. Poznam takich, co CA18 składali na 16 różnych sposobów i te silniki też działały, ale na to potrzeba chęci, czasu i że tak powiem, no determinacji, bo to jest w życiu najważniejsze, żeby chcieć i działać. Tak, tak. I tutaj jeszcze tak fajnie będę mógł płynnie przejść do tematu kolegi Nissana, że pierwszy raz, jak jechałem innym samochodem niż swoim na torze, to właśnie było rok temu, jak byłem na Krzywej z drugim tam swoim daily i trochę pojeździłem i na koniec dnia, na koniec zawodów podchodzi do mnie właśnie kolega z Nissana i trzymaj kluczyki, przejedź się, zobacz jak się jeździ takim autem, a ja tak, co? Idź, przejedź się. No i pojechałem po Krzywego autem, zrobiliśmy praktycznie taki sam czas. I ja mówię, kurczę... Gdzie tobie to zajęło 5 czy 6 okrążeń. Tak, i wtedy poczułem, że jestem w stanie pojechać szybko w innym samochodzie, bo to też mnie ciekawiło i wielu innych ludzi. Ciekawe, jak ja bym pojechał w szybszym aucie, jakbym pojechał w ogóle w innym aucie, czy jestem szybki w innych samochodach. I to był taki mój pierwszy sprawdzian, który się przydał teraz w styczniu, 13 stycznia dokładnie, jak wyleciałem pierwszy raz do Belgii i wsiadłem w Honda Civic Type R EP3. Było wtedy 0 stopni, był lód jeszcze na torze, oni mi założyli gładkiego slika i powiedzieli jedź i pokaż co potrafisz. No i wyrównałem czas, najlepszy czas tego auta z zeszłego sezonu, ze środka sezonu i powiedzieli, że jesteś w zespole do mnie i wtedy właśnie dostałem lampkę taką, że mam zrobić licencję na kierowcę wyścigowego. Od razu była burza mózgów, to kolega, chyba tutaj nie widzę go, ale Robert z ekipy Szparko załatwił po prostu kontakty, powiedział, że słuchaj, 17 lutego, czyli w twojej urodziny, w mojej urodziny, na torze Słomczyn jest egzamin na zdawanie licencji na kierowcę wyścigowego. I wszystkie badania musiałem do tego czasu zrobić od stycznia, psychotesty, krew, nie krew, serce czy jest wydolne. No i udało się pojechać na ten Słomczyn, no i tam też. Musiałem za pierwszym razem zdać teorię i praktykę, bo bym nie zdał, to termin poprawkowy, już by mi kolidował z wyjazdem na Zolder do Belgii. Wszystko musiałem za pierwszym razem zdać, gdzie ja nawet wcześniej się nie spodziewałem, że
będę w takiej sytuacji, że będę musiał zdawać licencję kierowcę wyścigowego, bo będzie licencja potrzebna do wyścigów międzynarodowych. To dla mnie była totalna abstrakcja. Tak jak od samolotem, który w tym roku po raz pierwszy odbyłem w styczniu, a 2 tygodnie temu 10 raz już samolotem lądowałem na ziemi. To jest po prostu szok. Dobrze, no dynamika jak widać szybko owocuje, a jak w ogóle twoje działania w teamie Team Airspeed? Tak, ogólnie są dobre rokowania. Z samochodem się dogadujemy, ale już go pokochaliśmy, bo mamy auto wynajmowane. Ono musi spełniać wszystkie homologacje, mieć licencję, to już nie są tanie maszyny. I mamy samochód po rallycrossie. On jeździł kilka sezonów w rallycrossie, on jest cały poobijany, obszpachlowany, nie ma dobrej geometrii i ma dużo takich bolączek, przez które no, każdy nas wyjazd na zawody to są jakieś problemy techniczne, mniejsze lub większe, ale na tę chwilę mogę powiedzieć, że jesteśmy pod koniec sezonu już i jesteśmy 4. na 16 aut w klasie. Gratulacje. Przechodzimy do klasy Pro. Tutaj już mamy auta profesjonalnie bądź półprofesjonalnie przygotowane do track dayów, do time attacku, do motorsportu. Klasa Pro 2, moi drodzy, lekkie, szybkie auta na miejscu 3. Piękna i szybka kobieta Anna Wrzesińska. Zapraszam do nas na scenę. Miejsce 2, równie piękny, równie szybki Artur Kowalik, Honda Integra. A pierwsze miejsce, znacie go, on już tu był wiele razy i nie zdziwiło mnie to, że wygrał Mateusz Bartosz Wójciuk. Zapraszam do sceny. Nie było szans, żeby się oparł. Mateusz to dosłownie rezydent na torze Krzywa. Dziękuję. Wielkie brawa, klasa Pro 2, a ja chwilę jeszcze tylko zagadać, bo to jest naprawdę dobre. Mateusz, o ile byłeś szybszy od kolegi po twojej prawej stronie? O 5/1000 sekundy. Moi drodzy, Mateusz miał 59,208, a Artur miał 59,213. No cóż, kolegami już nie będziecie, przykro mi. Wielkie gratulacje. Najszybciej w Pro 2. I dziękujemy wam bardzo. Niezniszczalna jest tego Honda 1.3, naprawdę nie wiem ile to jeszcze będzie jeździć i wygrywać. Wielkie brawa jeszcze raz! Trzymaj. I dziękujemy bardzo Mateuszowi. Przechodzimy do najszybszej klasy Pro 1, gdzie mieliście naprawdę absolutnych harpaganów i dużo ciekawe ogólnie historie. Na 3. miejscu